W ostatnich dniach prawdopodobnie słyszeliście o wirusie z Chin. Mogliście natknąć się na wideo w social mediach opustoszałych ulic 11-milionowego miasta Wuhan, które zazwyczaj tętni życiem. Z obawy na rozprzestrzenianie się wirusa podjęto drastyczne środki. Odcięto miasto i jego okolice od świata do odwołania. Zamknięto lotniska, stacje kolejowe i drogi dojazdowe oraz wstrzymano transport publiczny. Innymi słowy, zorganizowano masową kwarantannę na skalę, jakiej dotąd nie było. Jednak właściwie czym jest ten wirus i czy powinniśmy się go obawiać? W grudniu 2019 roku grupę pacjentów z zapaleniem płuc niewiadomego pochodzenia powiązano z targiem w Wuhanie, na którym sprzedawano z przylegających do siebie kramów w niesanitarnych warunkach zarówno żywe, jak i martwe zwierzęta, w tym gatunki egzotyczne i dzikie. Z próbek pobranych od chorych wykryto wcześniej nieznanego wirusa, którego roboczo nazwano nowym koronawirusem z 2019 roku, czyli w skrócie 2019 nCoV. Częstymi objawami zakażenia są gorączka, suchy kaszel, duszności, ból mięśni i zmęczenie. Mniej powszechnymi produkcja flegmy, ból głowy, plucie krwią i biegunka. W ciężkich postaciach choroby, zwłaszcza u osób starszych i ze współistniejącymi schorzeniami, może dojść do ostrej niewydolności oddechowej, a również śmierci. Jednak zdecydowana większość pacjentów przechodzi schorzenie łagodnie. Obecnie nie mamy leków działających bezpośrednio na tego wirusa. Leczenie polega na łagodzeniu objawów. Oznacza to, że na przykład, jeżeli ktoś ma trudności w oddychaniu, podajemy mu tlen, uzupełniamy płyny i elektrolity. W ten sposób czekamy na to, aż układ odpornościowy wytworzy przeciwciała i zwalczy infekcję. Koronawirusy biorą swoją nazwę od specyficznej budowy widocznej pod mikroskopem elektronowym. Kształt ich otoczki, pokrytej licznymi wypustkami, przypomina koronę. Koronawirusy powszechnie występują wśród ssaków i ptaków. Powodują schorzenia układu oddechowego, choroby jelit, wątroby i neurologiczne. 4 gatunki koronawirusów atakujące ludzi powodują typowe objawy łagodnego przeziębienia. 2 kolejne są związane z ciężką niewydolnością dróg oddechowych – SARS oraz MERS. Obydwa są wirusami pochodzenia zwierzęcego. Uważa się, że naturalnym rezerwuarem tych wirusów są nietoperze. Aby doszło do zakażenia człowieka, musiało najpierw dojść do przełamania bariery gatunkowej pomiędzy nietoperzami oraz innymi ssakami, a dopiero w następnej kolejności między tymi zwierzętami pośrednimi a ludźmi. Żeby doszło do zakażenia międzygatunkowego, musi wystąpić zmiana w obrębie białka, które znajduje się na powierzchni wirusa i które odpowiada za rozpoznanie receptorów gospodarza i przyczepienie się do nich. Działanie to możemy porównać do zasady klucza i zamka. Bez odpowiedniego klucza wirus nie może wedrzeć się do naszych komórek i nie może ich przeprogramować fabryki tworzące kolejne cząsteczki wirusów. W łańcuchu zakażenia wirusem SARS istotną rolę odegrał łaskun palmowy, który stanowi przysmak kuchni chińskiej. Uważa się, że pierwotnym miejscem zakażenia się ludzi od tego zwierzęcia były targowiska. W przypadku koronawirusa MERS pośrednim gospodarzem jest wielbłąd. Naukowcy odczytali genom wirusa z Wuhanu oraz wstępnie analizując i porównując go z bazą poznanych patogenów, znaleźli 89% dopasowania z koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy. Jednak prawdopodobnie jak w przypadku SARS czy MERS było jeszcze ogniwo pośrednie, którego jak dotąd nie zidentyfikowaliśmy. Wiemy natomiast, że możliwe jest przenoszenie się patogenu między ludźmi. Świadczy o tym zarażenie się kilkunastu pracowników służby zdrowia, którzy zajmowali się chorymi. We are worried about our work here and get even more worried when we see the news every day. I always say to others it's okay as we are well protected. Actually, I was just saying that to keep them calm. We are actually afraid and worried. But as long as we are here, our own sense of duty will help us to do the job. Wskazuje na to również przykład 7-osobowej rodziny, która nie miała bezpośredniego kontaktu ani ze zwierzętami, ani z obwinianym marketem. 6 członków rodziny pojechało do Wuhanu, 2 odwiedziło krewnych w szpitalu. Testy, które wykonano parę dni później, wykazały, że 6 osób zaraziło się, włączając w to członka rodziny, który nie udał się do Wuhanu. Podczas wcześniejszych wybuchów epidemii SARS i MERS można było zarazić się od drugiej osoby drogą kropelkową, np. poprzez kaszel czy kichnięcie, bezpośredniego kontaktu oraz poprzez styczność z zakażonymi przedmiotami czy powierzchniami, np. gdy w autobusie złapiemy się poręczy, na której znajduje się wydzielina chorego, a następnie dotkniemy nią swoich ust, nosa czy oczu. Sugeruje to, że w przypadku nowego koronawirusa występują podobne drogi zakażenia.
Wiemy, że infekcja może być bezobjawowa. Jedna osoba ze wspomnianej wcześniej rodziny, poza zmianami w płucach, uwidocznionych dopiero na prześwietleniu klatki piersiowej, nie miała innych symptomów. Dodatkowo szacuje się, że okres inkubacji, czyli czas między wtargnięciem patogenu do organizmu a pojawieniem się pierwszych oznak choroby, wynosi od 2 do 10 dni. Zatem osoby zakażone, ale nie mające objawów, zupełnie nieświadomie mogą roznosić wirusa. Możliwe też, że ci, którzy mają łagodny przebieg choroby, nie pójdą szukać pomocy lekarskiej i nie zostaną zdiagnozowani. Zamiast tego mogą dalej pracować i podróżować, w ten sposób zwiększając ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. To, czy ten materiał genetyczny będzie w stanie wniknąć do komórki żywiciela, zależy od tego, w jakich warunkach znajdował się wirus. Wiadomo, najlepsze warunki do rozprzestrzeniania się wirusa panują w momencie, kiedy, nie wiem, dana osoba kichnie albo parsknie, albo mamy do czynienia z wydzielinami jej tkanek i znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie takiej osoby. Na przykład, jeżeli teoretycznie ten wirus znajdowałby się na przykład na jakimś produkcie spożywczym i ten produkt spożywczy byśmy ugotowali albo po prostu zdezynfekowali, no to w tym momencie jakby jest małe prawdopodobieństwo, że ten wirus przeniesie się na inną osobę. Czy wiemy na daną chwilę, jak długo taki wirus może przetrwać poza organizmem gospodarza? Znaczy generalnie podobno wirus ten ginie już w temperaturze 60 stopni, ale nie jest powiedziane, jak długo może przetrwać poza swoim środowiskiem. Generalnie uważa się, że jest to bardzo krótki czas, czyli to są zazwyczaj godziny. Jakby nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia, że on będzie żył sobie kilka miesięcy, nie wiem, na jakimś sprzęcie medycznym albo na jakimś przedmiocie i po prostu będzie w stanie wtedy kogoś zarazić. Do roznoszenia się patogenu może przyczynić się niska śmiertelność wśród zarażonych. Z tego powodu paradoksalnie może okazać się wyjątkowo groźne. Infekcja sama się nie ograniczy, jak to ma miejsce np. przy wirusie Ebola, który jest tak agresywny, że zabija swoje ofiary, często zanim zdążą one zakazić wiele innych osób. Na tą chwilę mamy około 10 tysięcy osób zweryfikowanych z wirusem chorych. 213 przypadków śmiertelnych, no to daje około tych 2% śmiertelności. Kolejnym czynnikiem, jaki nam nie sprzyja, to okoliczności, w jakich doszło do wybuchu epidemii. Miał miejsce w okresie przygotowań do Nowego Chińskiego Roku, czyli największego święta, które obchodzi się w Azji. W tym okresie wiele osób podróżuje, odwiedza rodzinę i uczestniczy w festiwalach. Wyobraźmy sobie, że na przykład wirus ten zetknie się z jakimś innym wirusem, a wiadomo, że występuje wśród wirusów coś takiego jak horyzontalny transfer genów, czyli mogą się częściowo wymieniać niektórymi genami, więc może po prostu dojść do takiej sytuacji, że jeżeli będzie bardzo dużo osób chorych na tego wirusa, to on właśnie zmutuje i to jest problem. Wskaźnikiem, który mówi nam o zaraźliwości patogenów, jest to, ilu ludzi osoba z wirusem średnio infekuje. Dobrze, czyli pierwsza osoba, która zachorowała na chorobę zakaźną, jest źródłem zakażenia kolejnych dwóch osób. Następna osoba, kolejne 2 osoby, czyli taki współczynnik 2 nowe osoby podzielić przez pierwszą, tą wyjściową, to jest współczynnik 2. Gdy wskaźnik ten jest mniejszy od 1, to liczba nowych przypadków będzie malała i epidemia sama wygaśnie. Jeśli powyżej 1, to znaczy, że epidemia jest na fali wzrostowej. Obecnie w przypadku nowego wirusa z Wuhanu współczynnik ten jest szacowany na około 2. Zatem ten patogen nie odejdzie sam z siebie i musimy mu w tym pomóc. Jednym ze sposobów zmniejszenia tego parametru jest zmniejszenie ilości osób podatnych na infekcję, czyli zwiększenie ilości tych, którzy będą mieli na nią odporność. Dlatego grupy naukowców prowadzą badania nad opracowaniem szczepionki. Prace nad nią ułatwią dokonania australijskich badaczy, którym udało się wyhodować nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych. Moved immediately to share this with our international colleagues to provide a toolkit that complements the modern molecular techniques that are so useful in diagnosis and development of vaccines and medicines. No generalnie to, że udało się im właśnie wyhodować tego wirusa, no to znacznie ułatwi pracę nad tym wirusem, ponieważ nie będziemy musieli na przykład pobierać już takiej ilości materiału na przykład od pacjentów,
tylko będzie można po prostu wyhodować tego wirusa w laboratorium. Posiadanie takiego wirusa to jest posiadanie już całkowitego jego materiału genetycznego, wszystkich części składowych, wszystkich białek. Więc można badać po prostu mechanizm oddziaływania tego wirusa z komórkami ludzkimi. Chiny w ekspresowym tempie budują 2 nowe szpitale w Wuhanie, żeby pomieścić zarażone osoby i zapewnić im odpowiednie warunki medyczne. Gdyby jednak wirus rozprzestrzenił się w miejscach z mniejszymi zasobami, np. finansowymi, takich jak niektóre regiony Afryki, ich systemy opieki zdrowotnej mogłyby mieć duże trudności z podjęciem takich wyzwań. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan wyjątkowy. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Cechami choroby, które sprzyjają rozwojowi pandemii są niska śmiertelność zarażonych. W przypadku wirusa z Wuhanu wynosi ona obecnie około 2%. Wysoka zaraźliwość o liczbie nowych infekcji pochodzących od jednego zainfekowanego większej niż 1. Szacowane jest, że dla nowego koronawirusa wynosi ona pomiędzy 1,4 a 2,5. Długi okres zaraźliwości, w tym okres bezobjawowego przebiegu choroby. WHO szacuje, że w tym przypadku czas wynosi od 2 do 10 dni. Brak naturalnej odporności populacji. Wirus ten jest nowy, nie zetknęliśmy się z nim wcześniej i nie mamy przeciwciał, które by go zwalczały. I te właśnie czynniki wskazują, że ten wirus i ta choroba może mieć tendencję do tego, żeby pandemia się pojawiła, ale nie musi. Ja bym zalecał, żeby po prostu generalnie nie podróżować do tej części świata, przynajmniej na jakiś czas, chyba że to jest już niezbędne. Jeżeli po prostu już tam lecimy, to warto jest właśnie nosić te maseczki i warto myć te ręce i zabezpieczać się w taki bardzo prosty sposób, żeby uniknąć po prostu infekcji tym wirusem. Detergenty mają za zadanie usunąć lipidy, usuwamy w ten sposób tę otoczkę wirusa i wtedy zostaje tylko RNA wirusa otoczone białkami, które tak naprawdę RNA w powietrzu to już w ogóle jest niestabilne, czyli tak naprawdę unieszkodliwiamy tego wirusa. I naprawdę, jeżeli będziemy mieć wysoką, temperaturę, będziemy się czuć chorzy, to żeby zgłosić to temu personelowi na lotnisku, ponieważ oni już wiedzą, jak zareagować i żeby po prostu ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Na koniec chcielibyśmy Wam dać pewną skalę porównawczą. Epidemie spowodowane głośnymi i medialnymi wirusami SARS, MERS czy Ebola przyczyniły się łącznie do mniejszej ilości zgonów niż grypa każdego roku. Oczywiście nie oznacza to, że należy takie zagrożenia lekceważyć, gdyż nie wiadomo, jak sytuacja może się rozwinąć. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Jednak nie należy popadać w panikę. Szukając aktualnych informacji na temat koronawirusa, korzystajmy z rzetelnych i sprawdzonych źródeł. Należą do nich komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Linki do nich zostawimy Wam w opisie. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.